A co gdyby FC Schalke nigdy nie sprzedało swoich najlepszych zawodników? Odpowiedź na to pytanie poznacie w dzisiejszym odcinku, ponieważ przesumujemy 3 sezony i zobaczymy, co przez ten czas uda im się osiągnąć. A tak wygląda nasza wyjściowa 11 i jak widzicie, mamy tu sporo gwiazd, takich jak Sané, Neuer, Goretzka czy też Rakitic. Ale was pewnie zastanawia, kto kryje się na środkowej obronie obok Matipa, a jest to były polski obrońca Tomasz Hajto. Jebłem babę na pasach jebłem babę. Warto też wspomnieć, iż jest to wyjątek, ponieważ emerytowanych piłkarzy nie brałem do składu, natomiast miejsce dla Polaka zawsze musi być. Polska kurwa! No dobra, przesumowałem już cały pierwszy sezon, więc pora sprawdzić, jak poszło FC Schalke w pucharach. No a pierwsze mamy ligę i zajmujemy 4. miejsce, a więc będziemy grali w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. W sumie w tym też graliśmy, a to wszystko dlatego, iż postanowiłem, że przyniosę FC Schalke z drugiej Bundesligi do tej, co teraz się znajduje, oraz że dodam ich do Ligi Mistrzów, aby mieli po prostu większe szanse na jakieś trofea, takie właśnie jak Liga Mistrzów, no a tym samym będzie więcej kontentu. No, tak podsumowując już ten wynik w lidze, no to uważam, że jest całkiem dobrze, natomiast zawsze trzeba pamiętać, że mogłoby być lepiej. No ale dobra, przejdźmy dalej. No a tam mamy DFB Pokal wygrało Bayer Leverkusen, a my odpadliśmy no chyba dość wcześnie. Zobaczmy. Tak, byliśmy w rundzie drugiej już, także no naprawdę bardzo szybko i to jeszcze ze SC Freiburg. Po karnych, także szkoda, bo mogło być naprawdę lepiej. Także teraz pora sprawić te najważniejsze trofeum, czyli oczywiście Liga Mistrzów. No i w sumie jestem ciekaw, jak to tam się potoczyło, no i sprawdźmy. Bo puchar ten wygrało Manchester City, wygrywając Realem. Natomiast najważniejsze jest to, jak nam poszło, a tutaj widzę chyba, że nie najlepiej. I nawet chyba nie wyszliśmy z grupy, co jest całkiem możliwe, właśnie tak. No była to ciężka grupa, trzeba przyznać, bo był Real Madryt, Napoli, Braga, no i oczywiście my, ale mimo to byliśmy ex aequo na drugim miejscu z Napoli, natomiast prawdopodobnie mecze bezpośrednie z nimi przeważyły o tym losie, także no niestety może w następnym sezonie nam się uda, kto wie. Ale nie, poczekajcie, przecież ja zapomniałem, że będąc na 3. miejscu w grupie Ligi Mistrzów, to dostajemy się do Ligi Europy, więc sprawdźmy, czy tutaj nam się udało coś osiągnąć, dokładnie. FC Schalke z pierwszym trofeum i jest to Liga Europy, wygrywamy 3-1 z Rennes, po naprawdę ciekawych meczach, jak tutaj widzę, także jestem bardzo mile zaskoczony, natomiast teraz czas, aby sprawdzić statystyki zawodników. Na tych zawodników trochę mamy, ponieważ oprócz tych, których dodałem, są również ci, którzy byli wcześniej, no ale dobra, my się skupimy tylko właśnie na tych, których dodałem. No i jest właśnie między innymi nim Neuer, który no zaliczył potężny downgrade, ponieważ ma 86 oceny ogólnej, a wcześniej miał chyba 89, coś takiego, natomiast spisał się u nas, no nawet, ale co najśmieszniejsze, to zaliczył on 3 asysty, więc no musi naprawdę dobrze grać nogami. No ale dobra, przejdźmy dalej. No tutaj Nubel, drugi nasz bramkarz. No Mati, po spoko bym powiedział. Nasasić nie nagrał się zbytnio. Kolasiniacz 48 meczy, 3 bramki i 1 asysta. No naprawdę ciekawie, 13 czysty kąt. Pojechał grubo, nie ukrywam. Ale Kechry jeszcze więcej, bo 50 meczy, 11 czysty kąt. No tak okej bym powiedział, bez szału. Kabak, co mamy tutaj dalej? Tio, no już trochę zdecydowanie gorzej. No a my tu mamy poniżej Tomka Hajto, który zaliczył 33 mecze. Natomiast trzeba przyznać, że to nie były jakieś bardzo spektakularne, ponieważ no jedna bramka, 1 asysta i 6 czysty kąt. No zdecydowanie mogło być lepiej, ale nie ma też zbytnio co od niego dużo wymagać. Nie kozać, kurwa, nie kozać. Bardzo dobry wynik liczył Harry, 26 meczy, 9 bramek, 6 asyst, także naprawdę uważam, że spoko. Rakitic bez szału, Goretzka, no tak przeciętnie jak na niego uważam. McKennie w ogóle tragicznie, 10 meczy, 0 bramek, 0 asyst, 0 czysty kąt. Nie ma! Draxler jak wystrzelił w ogóle, no nie spodziewałem się akurat tego po nim. No dobra, ale czy my jeszcze tu mamy kogoś? Mamy Sané, który wykręcił jeden z najlepszych wyników, wydaje mi się, że od razu po Draxlerze. Pukki, no mogło być lepiej jak na napastnika. Embolo, okej. No tak szczerze myślałem, że tu będą jakieś większe zaskoczenia, a tak naprawdę to jest zupełnie bez szału, jeśli chodzi o te statystyki. Natomiast udało mi się wygrać Ligę Europy, więc to i tak uważam dobrze. A jak sobie poradzę w drugim sezonie? Sprawdźmy. No i dobra, Janusz Drewno jest już po podsumowaniu drugiego sezonu, a więc sprawdźmy, jak FC Schalke sobie poradziło właśnie w tym sezonie. Zacznijmy od ligi oczywiście. No i tam zajęliśmy 2. miejsce, więc no 2 oczka w górę tym razem, natomiast niestety i tak to nie jest, wiadomo, wygranie tej ligi. Także szkoda, ale i tak właśnie uważam, że fajnie nam poszło, więc mam nadzieję, że równie dobrze poszło nam w DFB Pokal, także sprawdźmy. No niestety, ale w finale nas nie ma, ale może w półfinale? W półfinale jesteśmy już i przegraliśmy tam z Bayernem Monachium, także też o wiele lepiej niż w poprzednim sezonie, gdzie to skończyliśmy już na rundzie drugiej, ale właśnie jest ten mały niedosyt, że mogliśmy być w finale i go zwyciężyć, ale jednak no nie pykło tak jakbyśmy chcieli, no ale dobra, trudno. Jeszcze mamy Ligę Mistrzów, więc może tam, kto wie, zobaczymy. Ale jeszcze przed Ligą Mistrzów mamy UEFA Super Cup, ponieważ jesteśmy zwycięzcami Ligi Europy, także sprawdźmy,
Z kim tam się w ogóle zmierzyliśmy? Z Manchesterem City, no i przegraliśmy 3-0, no ale w sumie to nie jest nic dziwnego. Finalista Ligi Mistrzów i finalista Ligi Europy, więc no raczej z góry wiadomo, kto zwycięży taki mecz. A w Lidze Mistrzów samej nam poszło no jeszcze nie wiem, bo w finale nas nie było. Wow, kurde, nie. Ligę Mistrzów kończymy w grupie na 4. miejscu, także naprawdę, no jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, poszło nam bardzo słabo. No dobra, więcej już tutaj nic nie ma, no ale przejdziemy sobie teraz do składu, jak to wygląda, czy ktoś pokończył karierę. No, z tego co widzę, to chyba tak, ponieważ niestety, ale Porak Rodak, czyli Tomasz Hajto, no, poczeka na emeryturę, tak? Hello, darkness, my old friend. I nie tylko on, ponieważ jeszcze chyba Draxler, no i to byłoby chyba wszystko. No chyba, że kogoś przeoczyłem, a jest to bardzo możliwe. Natomiast sprawdzimy sobie teraz indywidualne statystyki, jak one wyglądają. Także zobaczmy. A few moments later. Niestety nie mogę wejść w zespół i sprawdzić, jak tam wyglądają statystyki przez EAFC i dlatego będę musiał posłużyć się innym sposobem i przejść do statystyk zawodników ogólnych, no i tam zobaczyć, czy może jakiś nasz zawodnik się znajduje, a właśnie widzę, że nawet 2 się znajduje w najlepszych strzelcach Bundesligi, a jest nim mianowicie Embolo, 16 bramek w 28 meczach oraz Sane, 14 bramek w 33 meczach. Także uważam, że bardzo fajne wyniki. Sprawdźmy jeszcze niżej, czy ktoś jest. No już niżej nikogo nie ma. W asystach jak to wygląda? Sane i Harit po 5 asyst, niżej już... A nie, jest jeszcze Bendale 4 asysty. No okej, fajnie w sumie. DFB Pokal obstawiam, że nie ma nas wysoko. Bendale 3 bramki, Puki 2, Harit 2, 1 asysta Pukiego, Kolasiniacia i Gorecki. Także tak jak myślałem, no a w Lidze Mistrzów obstawiam, że jeszcze gorzej będzie, ponieważ odpaliśmy już w grupie. Dobra, sprawdziłem już co miałem w drugim sezonie, więc myślę, że jest to czas, aby przejść do już ostatniego sezonu w tym odcinku. Mamy 27 czerwca 2026 roku, więc co oznacza, że jesteśmy już po 3. sezonie, więc no tak jak zawsze czas sprawdzić, jak nam poszło, więc przejdźmy do ligi, gdzie FC Schalke znajduje się na 7. miejscu, więc jest to no, tragiczny wynik. No ale tak jak mówiłem, że z każdym sezonem szanse nasze na wygranie, nie wiem, Ligi Mistrzów cały czas maleją, ponieważ są wyłączone absolutnie transfery, no a nasi zawodnicy już nie są w najmłodszych latach. No ale dobra, sprawdźmy jeszcze inne puchary, może tam akurat nam poszło jakoś lepiej, jakimś cudem, nie wiem, zobaczmy. DFB Pokal niestety nas nie ma już po raz 3 w finale i... no i znowu odpadamy w półfinale, tym razem z RB Lipskiem. Także no niefortunnie trochę, nie ukrywam. Mam nadzieję, że jeszcze coś nam się uda wygrać, natomiast jedyne co może nam teraz się trafić to Liga Mistrzów, więc to jest naprawdę raczej nie do zrobienia. No UEFA Super Cup tutaj nas tym razem nie ma, a w Lidze Mistrzów, uwaga, wygrała Barcelona, a my odpadliśmy prawdopodobnie w fazie grupowej, no i tak właśnie też się stało. 4. miejsce, no tragicznie nam poszło w tym sezonie, tragicznie, no nie ma co tutaj więcej owijać bawełnę, tak? No przejdziemy teraz jeszcze do składu, zobaczymy jak to wygląda. Nie no, troszkę zawodników poszło chyba na emeryturę, ale to teraz tak z głowy nie jestem w stanie powiedzieć kto. No ale też u wielu zawodników oceny poszły strasznie w dół, tak jak Neuer, Pukki, Kolasiniacz, no to widać, nie? No skoro znowu nie jesteśmy w stanie zobaczyć indywidualnych statystyk, no to przejdziemy sobie tutaj po raz kolejny i zobaczmy, czy ktoś tu się w ogóle od nas znajduje, no ale w tym sezonie wątpię. No i właśnie chyba mam rację. No w asystach Embolo 5 asyst jedynie, Neuer 3 czyste konta w Bundeslidze, DFB Pokal myślę, że tam akurat mogliśmy trochę namieszać, więc zobaczmy, kto to jest, nie mam pojęcia, ale Kozulki 2 bramki, Pukki 1, no i to tyle byłoby, jeśli chodzi o to, a w asystach chociaż jesteśmy najlepsi, bo Sane 3 asysty, także najlepszy wynik razem z Meitner, nie wiem, czy czyta kompletnie. No ale co, udało nam się wygrać w pierwszym sezonie Ligi Europy, więc uważam, że można to uznać za jakiś sukces, natomiast całościowo Schalke wypadło słabo. No ale jeśli chcielibyście zobaczyć inne takie odcinki, na przykład z Borussią Dortmund, no to piszcie w komentarzu, a ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Jebłem babę na pasach jebłem babę.